Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. Kolejny odcinek podcastu W ogniu pytań. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, ja mam na imię Oskar i to jest program nie na żywo. To jest audycja nagrywana w Holandii z Polakami, którzy tutaj mieszkają, prowadzą biznesy, mają ciekawe pasje, zainteresowania, hobby. I dzisiejszym moim gościem jest Adrian. Dzień dobry, Adrianie. Witam Was serdecznie. Taką tradycją tego podcastu jest to, że moi goście mówią, co robią, czym się zajmują, co jest ich pasją, co jest ich hobby. Czyli tak w skrócie kilka słów o sobie. Dla tych, co jeszcze Cię nie znają oczywiście. Dzisiaj mogę powiedzieć sportowcem profesjonalnym. Uprawiam triatlon, bieganie. Jestem trenerem biegania i triatlonu. I zajmuję się szeroko pojętym marketingiem i reklamą też. Co sprawiło, że znalazłeś się w Holandii? Pracowałem sobie w Polsce, jak I po tam prostu miałem w poszukiwaniu 20-21 pracy lat. przyjechałeś do Holandii, tak? Spalił się zakład, więc straciliśmy razem pracę. No i przyjechaliśmy do Holandii na chwilę. To było w 2008. I tak już zostało. Ale co jest ciekawe, że jakieś 4 lata temu moje życie tak się zmieniło, że zacząłem zarabiać pieniądze w Polsce, mieszkając w Holandii. Czyli jakby skończyłem to, co trzyma tutaj Polaków, czyli zarabianie tutaj pieniędzy. A mimo to i tak zdecydowałem się zostać tutaj już. Dlaczego? Dlaczego akurat w Holandii? Co ci się najbardziej podoba w tym kraju? O, może w ten sposób. Wiesz co? Mnóstwo rzeczy, więc też tak jakby nie chciałbym tak bardzo tam negatywnie mówić też o Polsce, ale takie najprostsze rzeczy, że wiesz, że idziesz do sklepu i pani do ciebie uśmiecha i mówi ci dzień dobry i do widzenia. Tak, to nawet czasami jak ludzie na ulicy się mijają, to potrafią się uśmiechnąć. Ja prowadzę social media w grupach, wiesz, w wielu krajach i też widzę, wiesz, jakby poziom hejtu, czy takiej wewnętrznych konfliktów i takiego, nie wiem, dogryzania sobie zupełnie inny w Polsce, a w Holandii. A jak wyglądały w ogóle twoje początki tutaj w Holandii? Zaczynałem od pracy w ogrodnictwie. Okej. Znaczy w sumie to najpierw zacząłem w logistyce, ale to krótki epizod, później w rolnictwie zawsze. Gdzieś tam tulipany, później jakieś inne kwiaty. Na początku mieszkałem na kempingu. Przez, nie wiem, dobre 6 lat chyba na kempingu mieszkałem. Później wynająłem pierwsze mieszkanie i tak w sumie zmieniło się moje życie na stałe mieszkanie tutaj, wiesz, na swoim już. Ale mówiąc ogrodnictwo, czy miałeś na myśli szklarnię, czy... To zawsze było jakieś takie kombo, że to były kwiaty, które gdzieś tam powiedzmy bardziej zimą były na szklarni, latem na polu. Bo ja na przykład swoje początki w Holandii, że przyjechałem w 2016, to na przykład zaczynałem na szklarni z ogórkami. I bardzo kiepsko tę pracę wspominam. Likwidacje są fajne, nie? Jest. Tak. Działo się. Także, niestety nie jest to praca dla każdego na pewno. Ja byłem na początku właśnie już tą osobą, że jak mieliście likwidację na szklarni, to byś puścił całą ekipę na pół szklarni i mnie na drugie pół szklarni. Okej. Kiedy się w twoim życiu, bo ja wiem, że to już się pojawiło to pytanie nieraz, pojawiło się zainteresowanie sportem? Czy ten sport był u ciebie od dziecka, czy nastąpił pewien moment, że ten sport się pojawił dopiero? 2016 i to było tak, że na początku, przed 2016, czyli przed moimi 30 urodzinami, tego sportu nie było w ogóle. Totalnie. Nie tak, że nie uprawiałem nic profesjonalnie, ale wiesz, nie grałem gdzieś tam w jakimś klubie z chłopakami, z Polakami tutaj w piłkę, nie biegałem sobie rekreacyjnie, nie chodziłem na siłownię, nie chodziłem na basen, nie jeździłem zimą na narty. Nie oglądałem, nie wiem, Eurosportu, meczów, piłki nożnej czy cokolwiek. Po prostu nie istniał ten sport w moim życiu wtedy. I co było takim impulsem, że skłoniło cię do rozpoczęcia
biegania? Trochę przypadek, zaczynając od tego, że właśnie 9 września 2016 roku, kiedy miałem 30 urodziny, rzuciłem po 15 latach ciągłego palenia papierosy. Szukałem jakiejś inspiracji dla siebie w Księdze Rekordów Guinnessa i natrafiłem na wpis, że pewien człowiek zrobił 50 triathlonów Ironman w 50 dni. Moim marzeniem stało się wtedy poprawienie tego rekordu, co wymagało tego, żebym zaczął pływać, jeździć rowerem i biegać. I warto zaznaczyć, że nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Nie robiłem tego wcześniej. No i na początku to było takie bardziej hobby, takie coś, wiesz, jak wędkowanie ludzie często mają, że po prostu zaczynają, myślą, że zrobią coś dla siebie. Nie wiem, możesz wpaść sobie na pomysł, że zaczniesz wędkować, że kiedyś sobie może pojedziesz na jakieś fiordy norweskie, wiesz, jako największe wyzwanie w życiu i złowisz jakiegoś, wiesz, wielką rybę, a nagle się okazuje, że lecisz gdzieś tam w telewizji, na większych podcastach i stajesz się dla wielu wędkarzy jakimś wzorem w ogóle, nie? I dla mnie to tak było właśnie z tym sportem, że ja sobie zacząłem po prostu, że coś tam chciałem sobie biegać, jeździć na rowerze, pływać, zaliczać jakieś zawody i zrobić sobie rekord Guinnessa, a nagle się okazało, że idzie to fajnie, że to było właściwie coś, co powinienem robić dużo prędzej, dużo wcześniej, tak. bo jakoś mam do tego predyspozycję. A co w ogóle rodzina, bliscy, twoi znajomi na to, że praktycznie twoje życie odwróciło się o 180 stopni w pewnym momencie? No, wiesz, minęło ponad 8 lat od tego czasu, no i myślę, to nie jest tak, że pewnego dnia w poniedziałek byłem na szkalni, a w drugiego dnia występowałem, wiesz, w Dzień Dobry TVN. Raczej to było stopniowo. 8 lat po prostu, wiesz, od pierwszy półmaraton, pierwszy maraton, pierwsza jakaś wygrana w zawodach, pierwszy jakiś tam lokalny podcast, jakaś wzmianka w lokalnej gazecie i to po prostu rosło, każde kolejne wyzwanie, coraz więksi sponsorzy, coraz większe finanse, coraz więcej się działo, aż po prostu pewnego dnia mogłem rzucić już pracę na szklarni. To stało się jedyną moją pracą. I tak właśnie wszyscy przywykali do tego powoli. Jak udało ci się pogodzić życie rodzinne z tym, co robiłeś na początku? Bo wiadomo, że na początku musiałeś pogodzić sport z pracą na siłowni, plus jeszcze rodzina. Jak to wszystko udało ci się fajnie ogarnąć? To trochę inaczej jest, bo jak pracowałem na szklarni, ja pracowałem dużo, bo tam 70 godzin w tygodniu. Byłem szefem na tej szklarni i kiedy rodził się mój syn, 2 grudzień 2020, to siedziałem tam w szpitalu, w tym pomieszczeniu. Razem z nim patrzyłem na ten pojemnik, w tym taki przezroczysty z pleksy. I wtedy wiedziałem, że nie chcę tak, że teraz mam pracę, sport, jeszcze syna i że tego się nie da pogodzić, więc tego samego dnia stworzyłem ofertę na swoich social media, że będę trenował ludzi, że zakładam firmę i że będę trenował ludzi. I pierwsze 8 miesięcy tak było trudne, bo jeszcze łączyłem wtedy, nawet nie 8 miesięcy, bo to było tak, że to właśnie od stycznia zacząłem trenować ludzi, pozyskiwać jakby pierwszych klientów. Pracowałem jeszcze na szklarni. Od czerwca przeszedłem już na pół etatu i od lipca chyba na 2 godziny dziennie, żeby jakby nauczyć wszystkich moich obowiązków i od 1 sierpnia, czyli 9 miesięcy miało dziecko, już rzuciłem pracę na szklarni całkowicie i pracowałem na swoim. A jak to wygląda z przygotowaniami do jakichś wydarzeń? Albo na przykład, jeżeli musisz poświęcić więcej czasu na treningi? Wiesz, wbrew temu, jakby jak policzysz wszystko, co robię dziennie, czyli treningi, pracę jako trener, przygotowanie jakichś materiałów na social media, kontakt ze sponsorami, umowa, księgowość, cokolwiek, to jest tego dużo, ale zmieniło się w moim życiu to, że jestem 100% flexible, więc to moją pracę mogę rozkładać bardzo elastycznie, więc wiesz, jak większość ludzi wychodzi o 8 do 17 do pracy i mają chwilę, wiesz, przed pracą, żeby zaprowadzić dziecko do żłobka, chwilę po pracy, to ja mogę robić tak, że mogę rano spokojnie spędzić czas z dzieckiem, czy ono ma
dzisiaj do 12 czy do 15 szkołę, to go po prostu mogę odebrać, spędzić z nim czas do wieczora i później znowu coś dla siebie robić tam Okej. w swojej pracy, więc w praktyce wychodzi na to, że mogę więcej tego czasu spędzać, chociaż pracuję więcej. Drogi widzu, słuchaczu, jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. A powiedz mi, czy twój syn w ogóle wykazuje już jakieś zainteresowanie sportem? Nie. Jeszcze nie, za mały. Nie, no pływamy sobie, to od zawsze. Niestety było tak, że on się urodził w czasach, kiedy właśnie wszystko było te obostrzenia, covidowe, więc moim marzeniem zawsze było, jak się urodzi, po prostu wziąć go z porodówki, iść na basen, rzucić go do wody i by miał naturalnie już, wykształcone to wszystko. A było tak, że pierwsze około pół roku nie Wszystko były w było ogóle zamknięte jeszcze. basenów właśnie otwartych, więc poszliśmy na ten basen, już nie miał tych takich zdolności wrodzonych do pływania, więc nie było tak łatwo. W ogóle teraz już nie, ale jak był dużo, dużo młodszy, gdzieś tam jak miał 6 miesięcy do 3 lat, to bardzo dużo sportu razem uprawialiśmy. Że mam wózek biegowy Thule i moje dziecko ma, nie wiem, teraz zgaduję, z 8 maratonów już przebiegniętych ze mną, wszystkie treningi, więc zawsze gdzieś tam wspólnie ten sport uprawialiśmy. Powiedz mi o swoim rekordzie Guinnessa. Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie? Pomysł to był przypadek, w sensie, no dobra, inaczej. Zaczynając, dlaczego rekord Guinnessa, bo w tamtym czasie, czy w 2016 roku, jako ktoś, kto w ogóle nie znał się na sporcie, ani w ogóle nie wiedział, o tym, że są jakieś federacje sportowe, jakieś zawody, że możesz sobie w Amsterdamie pobiec maraton z tysiącami innych ludzi i po prostu rekreacyjnie. Wiedziałem, że są związki sportowe, czyli że są jakieś olimpiady, jakieś federacje, FIFA, coś tam. Nie wiedziałem za bardzo, że są sportowcy amatorzy, ale wiedziałem też, że ludzie robią jakiś rekord Guinnessa, że to jest takie popularne, że ktoś tam osiągnął jakiś rekord Guinnessa, więc po prostu każdy zna że istnieje coś takiego jak rekord Guinnessa, więc tam zacząłem, bo wiedziałem, że w wieku 30 lat raczej nie dostanę się na olimpiadę, ale jakiś rekord Guinnessa może mi się tam uda zrobić. Czy to było tak, że ten rekord Guinnessa to było coś takiego właśnie nieosiągalnego, niemożliwego dla przeciętnego człowieka i po prostu chciałeś Może nawet dotknąć? nie niemożliwego, nieosiągalnego, co bardziej wyjątkowego, unikatowego, że żyłem sobie w świecie, ludzi, którzy tutaj mieszkają po kempingach, po różnych tam domach w Holandii, którzy pracują na szklarniach, w logistyce i tak dalej. I wśród tych ludzi byłbym człowiekiem, który ma na ścianie certyfikat rekordu Guinnessa, to było fajne, nie? To było wyjątkowe, to było zrobić coś takiego, szablonowego. W pewnym sensie niezwykłe wyróżnienie, można powiedzieć. No, jak się zapisujesz w ogóle jako kandydat do zrobienia rekordu Guinnessa, dostajesz taki list na początku i tam właśnie jest napisane "You are amazing". I to fajnie daje. Myślę, że już sam pomysł, żeby taki rekord pobić, to już jest coś. Co było w ogóle najtrudniejsze w całej twojej karierze sportowej? Fizycznie, na przykład jeżeli chodzi o wytrenowanie fizyczne, to nie znajdujesz żadnych przeciwieństw. Naprawdę wszystko szło dosyć gładko. Nauczyłem się i dobrze jeździć, i biegać. Od początku miałem dobre predyspozycje. Moje pierwsze zawody to już były jakieś tam dobre wyniki. Robiłem czasami wyzwania i zawody, w których było mnóstwo bólu, cierpienia. Ja tu się zawsze śmiałem, że to jest jak praca na szklarni, nie? Ludzie narzekają, że muszą iść biegać w deszcz, a kto pracuje na szparagach, to wie, że a co to jest za problem, iść na 8 godzin w pole, jak pada, albo ludzie, którzy pracują gdzieś przy robotach drogowych w zimę, idą z łopatą, i kują glebę, więc
jakby byłem zahartowany pod tym kątem fizycznym. Mentalnie no różnie było, wiesz, jest tak, że czasami masz takie problemy w życiu prywatnym, że ci siedzi to na głowie, a musisz wyjść i przebiec dzisiaj 55 kilometrów i nagle stajesz gdzieś i zaczynasz szukać motywacji na kolejny krok. Nie wiesz w ogóle po co robić ten kolejny krok, nie? Kiedy wiesz, najgorsze, co możecie w życiu spotkać, a miałem taką przygodę, kiedy masz swój cel, wiesz, wszystko robisz w jakimś celu, w jakimś konkretnym celu, idziesz tam od wielu lat, żeby to zrobić i nagle ten cel się rozmywa. I teraz stoisz i zastanawiasz się, albo szukasz nowego celu i go znajdziesz i robisz kolejny krok, albo w ogóle, wiesz, odwracasz się, pakujesz i idziesz do domu. A wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle tak w życiu jest, że zobacz, często jest tak, chcemy sobie jakiś samochód marzeń kupić. Kupujemy ten samochód, cieszymy się nim przez tydzień, dwa, a później już te emocje opadają i człowiek kolejny cel jakiś chce sobie wybrać, osiągnąć. No to jest takie trochę błędne koło, ale to jest coś, co w pewien sposób nas cały czas nakręca do działania. No tak jest, tak jak zauważyłeś. To jest dobre. Ważne jest, żeby też umieć porządnie zdefiniować, wiesz, to, czego chcemy naprawdę. Bo w tym przykładzie, co mówisz, bardzo często jest tak, że nie wiem, że ja pamiętam, tak miałem z zegarkiem, że miałem jakiś tam zegarek sportowy, on kosztował 200 euro. No i spełniał te swoje wszystkie funkcje, wiesz, mierzył dystans, mierzył tempo, mierzył tętno, mogłem z nim pływać i wszystko, ale wiesz, widziałem reklamy, Garmin Fenix 7 Pro Solar, wiesz, 1200 euro, tyle funkcji, tak ładny wyświetlacz i w ogóle, nie? No i go kupiłem, no i tak, wiesz, po czasie użytkowania stwierdzam, że wiesz, on się niczym nie różni od tamtego. Poza ceną. I tak się teraz zastanawiasz, wiesz, ile miesięcy oglądałem go, przewijałem, może już kupię, nie, bo to za drogie, wiesz, i w końcu go kupujesz, że spełnia swoje marzenie, go dostajesz i nagle się stwierdzasz, że chyba to nie jest to, czego chciałem. To w sobie taki normalny zegarek. Mówiłeś właśnie o znaczeniu emocjonalnym, takim przygotowaniu do, no w zasadzie do tego, co robisz, do takich ciężkich wyzwań. Jak mental pomaga, czy przeszkadza? Jakie stosujesz techniki, sposoby, aby być zmotywowanym i mieć taki spokój umysłu? Wiesz, w ogóle znając wiele innych sportowców, którzy robią to, co ja, czy ludzi, którzy robią jakieś wyjątkowe wyzwania, mistrzów, nie wiem, świata w jakichś tam różnych konkurencjach sportowych, zauważyłem, że są dwie szkoły jakby, że ludzie praktykują dwie rzeczy. Czyli na przykład jeżeli mamy bieg powiedzmy na 200 kilometrów i jedni podchodzą do tego, że włączam myślenie, skupiam się tylko na krok, tempo, słucham swojego serca, słucham tego, co moje ciało mi mówi i nie myślę o niczym i skupiam się tylko na tych zawodach. A są tacy jak ja, czyli broń Boże, nie myśl o tym, co cię boli, co czujesz, po prostu myśl o czymkolwiek innym. myśl o czymkolwiek innym i biegnij. I ja jestem właśnie z tych drugich, czyli żeby wrzucić na pierwszy plan głowy jakieś przemyślenia, żeby mi czas mijał, rozmawianie z innymi ludźmi, cokolwiek, byle po prostu nie czuć tego, co czujesz w nogach, co czujesz w mięśniach. I no. A czy, no bo chyba każdemu z nas się zdarza tak, że taki diabełek mały w głowie siedzi i mówi, że kurczę, nie dam rady, jestem już zmęczony. Jak można to w takich trudnych momentach przezwyciężyć? Myślę, że nikt nie zna takiej złotej recepty, bo już teraz właśnie robię wyzwanie, które... No właśnie do tego też chciałem dzisiaj przejść, to możesz już wspomnieć o tym. No to tak na razie Widziałem tylko ostatnio napomnę twój w kontekście twojego pytania, że właśnie moje wyzwanie jest o tym, że chcę trafić do najbardziej powszechnej rzeczy wśród ludzi, która dotyczy 100% ludzi. Właśnie zmierzanie się z takim codziennym diabełkiem. Wiesz, ja trenuję ludzi, znam ludzi ze sportu, rozmawiam z ludźmi, wiesz, po prostu to są tysiące ludzi, którzy się przewijają. I jedna rzecz jest zawsze wśród takich, wiesz, amatorów sportu, nie? Że mają dni, czasami dni, czasami tygodnie, czasami dłuższe okresy, że nie znajdują czasu na trening, albo nawet nie znajdują, zostawmy w cudzysłowie, że jest tak, że dzisiaj wychodzi, że no wiesz, nie dałem rady, bo nie? Później cały tydzień, a wiesz, w tym tygodniu miałem tam przeprowadzkę czy coś, nie? Znam to doskonale. I tego jest mnóstwo, ale jak się nad tym przyjrzysz
zastanowisz i później powiesz, czy faktycznie nie miałem czasu, to nagle jest, a w sumie mój telefon mi mówi, że 2 godziny spędziłem dzisiaj na Facebooku, nie? Wiesz, Dokładnie. Ja też podczas któregoś, już parę podcastów wstecz właśnie mówiłem, żeby po prostu z ciekawości każdy zobaczył sobie w telefonie, ile czasu spędza dziennie. I czasami naprawdę są to kosmiczny czas. 2, 3, 4 godziny, 5 godzin dziennie. Także te godziny ten czas można spokojnie przeznaczyć na coś, co chcemy rozwijać, w czym chcemy być lepsi. No bo wiadomo, jeżeli powiemy, że nie mam czasu, no to jest tylko wymówka, która nas wiesz, ogranicza jest w coś pewien takiego, sposób. że na przykład bardzo często zauważam w takim życiu codziennym, że czasami muszę zrobić jakąś pracę przy komputerze i od rana nie mogę się zebrać, a to mi się nie chce, a to pójdę coś innego, już pójdę nawet I posprzątać dom. Tak zwana prokrastynacja trochę. I po prostu to odwlekam i nie mogę się za to zabrać, chociaż może to być coś bardzo małego, a czasami są zadania, które mi się pojawiają i nagle zapominam cały dzień jeść, wstać, umyć zęby, w ogóle cokolwiek, tylko siedzę i to robię, nie? Czyli to jest właśnie też ciekawe, że fajnie, jeżeli są to rzeczy, które chcemy robić, które naprawdę chcemy robić. Bo jeżeli wymyślimy sobie, że chcemy coś zrobić, a nie za bardzo czujemy to, że za bardzo nie wiemy dlaczego, wiesz. Ktoś sobie powie, no chciałbym chodzić na siłownię. Ale wiesz, trzeba sobie powiedzieć, dlaczego chcę chodzić na tą siłownię, nie? Jaki jest tego cel, jak chcę wyglądać, albo dać sobie konkretne liczby. Czy chcesz to zrobić dla siebie, czy dla innych? Bo jeżeli naprawdę cię coś zajara, wiesz, ja mam tak, nie wiem, jak siądę przy edycji filmu. Ja tam siadam po prostu przy premier i świat przestaje istnieć. Ja tam siedzę, wiesz, 8 godzin montując sobie coś, nie? Bo mi się to podoba, bo mnie to jara i to jest fajne, nie? Projektując jakieś wyzwanie kolejne. Po prostu siadam, zaczynam dzwonić, pisać, załatwiać wszystko. A jak moja księgowa mi mówi, Adrian, słuchaj, już jest 20, wyślesz nam te faktury. Ja powiem, no wiesz, ale no nie mam czasu na to, nie? No tak to jest, że generalnie ja mam to samo, bo jeżeli coś obrabiam, na przykład podcast, czy jakieś zdjęcia, czy coś, to wpadam w tak zwany hyperfocus, że po prostu świat wokół mnie, wiesz, nie istnieje. Dopiero tam siłą mnie trzeba, wiesz, potrząsnąć. Oskar, obudź się. A ja, wiesz, w tym świecie cały czas klapki na oczach i nic poza tym nie widzę. Ale faktycznie, jeżeli przychodzi do robienia rzeczy, które mnie średnio interesują, których nie lubię robić, to prokrastynuję i mogę te rzeczy odkładać, no nie wiem, w nieskończoność praktycznie, aż przyjdzie jakiś deadline, że te rzeczy muszą być zrobione i wtedy się zmotywuję i je faktycznie zrobię do końca. No ale to jest nasza głowa po prostu, że nie lubimy robić rzeczy, które w pewien sposób nie są ciekawe dla nas. Ale w tym jest też coś takiego właśnie, że z jednej strony fajnie jest robić rzeczy, które nam sprawiają przyjemność i tak dalej, które nas wciągają emocjonalnie i dają nam dużo radości, ale też jest coś takiego, że super jest robienie rzeczy właśnie przeciwnych. I to jest właśnie taki rozwój nad sobą, czyli że wiesz, najprostszym jest, nie wiem, powiem o rzuceniu palenia na przykład, nie? Że wiesz, że ktoś pali, ktoś czuje się fajnie jak zapali i to jest fajne, nie? Więc mógłby to pielęgnować, nie? I teraz rzucenie palenia to jest zrobienie czegoś, co sprawi, że jest ci niemiło, że dzisiaj będzie niefajnie, cały dzień będziesz miał, wiesz, niefajny, nie chcesz tego robić, to nie jest ochoczo, ale już jak to zrobisz i minie miesiąc, to mówisz sobie, wow, wiesz, jest fajnie. To jest tak jak z treningiem, wiesz, wyjść o 6 rano na trening, gdzie się nie chce, budzić się, jest zimno, w ogóle ubrać się, wyjść na to zimno, ale jak wrócisz z tego treningu do domu, to jest nieporównywalnie, wiesz, uczucie, którego nie zdobędziesz w inny sposób. Nawet robiąc coś, co sprawia ci przyjemność, nie? Ja słyszałem, nie pamiętam dokładnie, ileś czasu trzeba, ileś dni, żeby zbudować nawyk. Czyli w przypadku, jeżeli właśnie paliliśmy, to był nawyk, trzeba zbudować nawyk niepalenia. Nie pamiętam, czy to było 30 dni, czy 2 miesiące, ale ileś czasu trzeba poświęcić na to, żeby ten nawyk zbudować. W tym przypadku palenia, no to jednak go odwrócić, tak, ale to też nie jest tak, że z dnia na dzień z łatwością to zrobimy. No. Powiedz mi teraz może, no bo troszeczkę wspomnieliśmy o twoim najnowszym wyzwaniu, bo widziałem parę dni temu, wstawiłeś post na Facebooku, 365 dni, 365 triatlonów. Tak, to jest w ogóle wyzwanie
Znowu 365 dni, więc tak jak ostatnie. Tylko tym razem chodzi o coś trochę innego, więc nie jest to może fizycznie coś gigantycznego, że znowu będę, musiał pokonać 40 000 kilometrów, 1200 kilometrów pływania. Boże, jak ja to zrobiłem ostatnim razem w ogóle? To jest jakieś chore, jak sobie o tym pomyślę. Trochę jest prostsze, ale jest bardzo trudne, bo zacznę od ciebie. Zobacz. Wyobraź sobie, że dzisiaj postanowiłbyś codziennie przez cały rok, że równo o 12 na przykład w południe zrobić 20 pompek. Jak trudne by było to zadanie? To jest proste, to zajmuje ci 2 minuty. Ale któregoś dnia byś powiedział, że nie wiem, że masz gorączkę. Któregoś dnia akurat, bo jesteś w korku i teraz czy wyjdziesz z tego auta na ulicę. Któregoś dnia by się okazało, że ktoś tam z rodziny coś potrzebuje, żebyś akurat w tym czasie przyjechał. Gdzieś byś miał sprawę urzędową. To jest gigantycznie trudne. A teraz pomyśl sobie, podjąć się wyzwania, że codziennie, każdego dnia będziesz robił triatlon, czyli codziennie będziesz szedł na pływanie, będziesz szedł na rower, będziesz szedł na bieganie. Całe moje wyzwanie to nie jest tylko to, nie jest tylko to, że ja będę wychodził, robił te treningi, ale właśnie przede wszystkim chcę tym wyzwaniem pokazać ludzi i motywować ludzi do tego, żeby oni codziennie, każdego dnia robili małe kroki do swoich jakichś celów. Że obojętnie, czy ktoś chce trenować, ktoś chce przebiec maraton, ktoś chce poprawić jakieś relacje w rodzinie, ktoś chce się nauczyć języka, czegokolwiek, to każdego dnia fajnie, jeżeli zrobimy coś. Bo jeżeli dzisiaj sobie powiemy, dobra, dzisiaj nie dam rady, bo naprawdę jest niefajnie, jest tłocznie, mam dużo problemów, to już jest otworzenie takiej bramki, która sprawi, że za tydzień powiesz, dobra, no to dzisiaj weekend nie zrobię, a za miesiąc nie zrobisz tygodnia, a za 2 miesiące w ogóle nie będziesz pamiętał, że coś tam kiedyś chciałeś robić, nie? I będę relacjonował ten trening, ale będę relacjonował całe moje życie, bo to też nie jest tak, że ludzie sobie mogą pomyśleć, no fajnie, nie masz nic do robienia, możesz sobie iść na 3 treningi, ale wiesz, ja mam pracę, mam mnóstwo pracy, mam dziecko, mam całe swoje życie, mam podatki, mam zakupy, mam remont, wiesz. Dokładnie. Więc to wszystko jeszcze jest, wiesz, w tej relacji wdrożone w ten normalne życie, więc można będzie obserwować. Będą jeszcze badania, wiesz, no będzie cały ciekawy content do tego dodany na moich social media. Właśnie po to, żeby każdego dnia ktoś rano się obudził i powiedział, no nie chce mi się, później sprawdził, wiesz, mój profil, gdzieś tam zobaczył jakąś relację, mówię, nie, no ten już 100. dzień pod rząd robi, w zimę wyszedł na rower, dobra, to ja też zrobię coś. Wiesz, ja mam wrażenie, że taki przeciętny szary człowiek, który nie uprawia sportu na przykład, już zostawmy ten sport teraz jako topik. Taki przeciętny szary człowiek myśli, że życie sportowca to jest tylko, wiesz, trening, zawody. Ale wiesz, ludzie zapominają, że tak naprawdę ty też jesteś człowiekiem i też masz swoje życie, masz swoje obowiązki i nie tylko trenujesz. Ja mam w ogóle bardzo takie, można powiedzieć, spokojne życie sportowca, bo znam wielu olimpijczyków i najbardziej mnie chyba poruszyło, jak rozmawiałem z polską sztafetą, taką dawną, z złotymi medalistami, chyba z 4 razy 100 metrów, albo 400, że oni nie bywają w domu. W sensie, że oni na 12 miesięcy w roku, 11 miesięcy są na zgrupowaniach. Tam gdzieś w górach wysokościowo, że ich dzieci i żony widzą ich dosłownie przelotnie czasami. I to jest, wiesz, poświęcenie, nie? Że on zaczyna w wieku tam 16 lat od juniora gdzieś tam, gdzieś idzie do jakiejś szkoły sportowej, już właściwie z domu wychodzi, później startuje jako senior, tam do tych 30 lat, powiedzmy 35 i przez ten cały czas jego jakby najświetniejszych lat życia on jest tylko sportowcem. Czy potrafisz sobie wyobrazić życie w takich warunkach? Nie, ja akurat nie, więc ja staram się, wiesz, jakoś to tak zrobić, ale no tak jest, wiesz. Na przykład życie sportowca, wiesz, się wydaje ludziom błahe, może nie błahe, ale że po prostu idziesz na trening i to wszystko, ale wiesz, co jest też innym zawodem, który wydaje się ludziom bardzo taki głupiutki i błahy, a wcale taki nie jest, życie influencera. Wiesz, ludziom się wydaje,
albo ktoś tam zarabia, wiesz, olbrzymie pieniądze, bo sobie nagra zdjęcie, czy coś zrobi, nie? Tak, nagra krótki Wiesz, filmik. ja się tym zajmuję, ale uwierz mi, że to jest, wiesz, masa czasu. Jak ja mam zrobić, wiesz, przyjdzie do mnie jakaś firma, żeby zrobić relację, czy rolkę, wiesz, 30 sekund materiału. To co potrzebujesz? Przede wszystkim potrzebujesz sprzęt profesjonalny. Potrzebujesz to nagrywać. Najpierw musisz wymyśleć co, więc zrobić jakiś tam koncept tego, co nagrać. Musisz to ponagrywać wiele razy, bo ci nie wyjdzie, bo tu powiesz coś. Weź, najpierw trzeba się nauczyć w ogóle mówić tak, żebyś na tej rolce powiedział powiedzmy przez 60 sekund bez zajęknięcia dobrym tym, bez błędów, wiesz. Obrobić to, dźwięk poprawić, pomontować, porobić hasztagi, porobić to, żeby było na YouTube'a, czyli tylko 30 sekund, a na Instagrama 90 sekund, kwadratowe, podłużne, dodać napisy, wybrać jakie grafiki, jaka czcionka, wiesz, to jest kilka dni pracy, nie? Dokładnie. I zrobienie filmu, który trwa minutę, musisz poświęcić na to kilka lub kilkanaście godzin tak naprawdę. No tak samo jest, no bo ja mówiłem, wywodzę się ze zdjęć. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że to wiesz, to cykniesz fotkę, no to też jest w wielkim błędzie, no bo to wymaga wszystko obróbki, dopieszczenia każdego zdjęcia i obrobienie takiej sesji, na przykład, która, nie wiem, zawiera 10 czy 15 zdjęć, to też są godziny czasu przy komputerze i tam, wiesz, poprawianie małych detali. Tak samo z olimpijczykami, no nikt się nie rodzi olimpijczykiem. To nie jest tak, że, nie wiem, przebiegniesz, potrenujesz tydzień czasu i wow, dostałeś się na olimpiadę, zdobyłeś złoto. To są wyrzeczenia, to są ludzie, którzy poświęcili na daną rzecz lata ciężkiej pracy. Wiesz, to są całe życie, bo zobacz, że to jest powiedzmy 10 lat życia, czy tak strzelam 10 lat życia, w którym ktoś na przykład trzyma skrajną dietę. Wiesz, to nie jest tak, że on sobie idzie, jak my, pójdę sobie na kepsa, nie? Wiesz, te wszystkie wyjazdy, urlopy, kogoś, wiesz, ktoś ma z rodziny nagle ślub, a on nie może, bo trener powiedział, że tego dnia przed tymi zawodami musi tam być, wiesz, to jest bardzo ciężkie. To tak, zresztą no, taki przykład, co mi teraz do głowy przyszedł, idziesz na siłownię, no to nie zrobisz, nie wiem, przysiadu ze sztangą 250 kg, bo cię ta sztanga wgniecie w podłogę dosłownie. No. Wszystko jest kwestią treningu i małymi kroczkami można dojść do swojego celu. A to też nie oznacza, że każdy tam dojdzie. Jak w ogóle planujesz organizację tego przedsięwzięcia, tego wyzwania 365 triatlonów? Czy to będzie wyglądało tak, że codziennie będziesz, powiedzmy, biegał, jeździł tą samą trasą, bo podejrzewam, że będziesz pływał na jakimś basenie, tak? Czy... To jest rok, więc będziemy mieli, wiesz, 4 pory roku przede wszystkim. Czyli będziesz musiał tak planować też wszystkie dni, tak? Pierwsze wyzwanie już jest 1 stycznia, bo gdzie pływać 1 stycznia? W morzu. Więc będzie ciekawie. Różnie. Przede wszystkim to jest wyzwanie prospołeczne, nie chcę wciągać w to jakieś... No, będą reklamy podczas tego wyzwania, ale nie chcę wielkich sponsorów, wielkich pieniędzy w to angażować, bo chcę, żeby to było jak najbardziej dla ludzi, czyli chcę robić dużo kontentu dla ludzi. Wiesz, fajnie jest mieć sponsorów, tylko każdy jakby kontrakt, to są pewne ograniczenia ciebie i nagle się okazuje, że jak masz dużo tych kontraktów, to musisz podążać jakąś wąską ścieżką. Czyli masz pewne rzeczy przez sponsorów narzucane, tak? Można powiedzieć. Nawet nie to narzucane, wiesz. No... Wiesz, no powiedzmy, jeżeli kontraktujesz się z jedną marką butów, to teraz tak. Przede wszystkim nie możesz korzystać z innych marek butów. Jak ktoś się zapyta ciebie, jakie buty wybrać, to nie możesz odpowiedzieć, że wszystkie są ok, nie? Trzecie, że teraz jeżeli wybierzesz markę A marka B jest sponsorem jakiegoś biegu i ten bieg cię zaprosi, to już nie możesz tam jechać, bo wiesz, i nagle się okaże, że jedziesz na jakiś wywiad i ten podcast jest sponsorowany przez markę C, to już cię nie wezmą, wiesz, no to są chore rzeczy, wiesz, zaczynasz się tego nawarstwiać, że zaczynasz w ogóle sposób to spamiętać, żeby się nie pomylić w którymś momencie? No. Czy ciężko? Trudno, no. Więc chcę tutaj pozostać 100%. Chcę też w tym wyzwaniu właśnie dawać ludziom mnóstwo wiedzy.
o sporcie, nie? Czyli wiesz, o sprzęcie, o sposobach treningu, o jedzeniu, o suplementacji, o wszystkim. Czyli też tak trochę od kuchni, Od powiedzmy. kuchni właśnie, a znowu wybierając poszczególne marki, ta wiedza by nie była w pełni rzetelna. Rozumiem. Ale odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, fajne właśnie dla słuchaczy przede wszystkim tego podcastu będzie to, że będzie większość w Holandii się odbywała, więc jest tak, że najczęściej tam, gdzie mieszkam, to po prostu albo idę na basen, albo idę nad jezioro, jeżdżę, czy to w zimę na trenażerze w domu, czy to gdzieś tam na lokalnych ulicach, biegam też gdzieś tam w Limburgii. Bardzo często gdzieś wyjeżdżam, czyli będę starał się łapać jakieś zawody, czy to w Holandii, czy w Polsce i dużo podróżować, ale co jest najważniejsze chyba dla wszystkich, że to jest wyzwanie otwarte. Czyli, że każdy z was może napisać do mnie i przyjechać do mnie każdego dnia. Nie musicie od razu robić triatlonu. Jeżeli ktoś tylko biega, to może przyjść sobie na ostatnią część i przebiec. Ja będę robił różne dystanse triatlonu każdego dnia, więc jest to sprint. Sprint to jest około tam 500 metrów pływania, 20 km roweru i 5 km biegu. Więc 5 km biegu myślę, że jest dla każdego. Olimpijski dystans to jest 1500 pływania, 40 roweru, 10 km biegu. Mamy pół Ironman 1990 i półmaraton oraz Ironman, czyli 3800 metrów pływania, 180 na rowerze i maraton biegu. To będzie tak poprzeplatane w tygodniu. Więc czy ktoś chce przyjść na cały triatlon, czy ktoś chce przyjść tylko na pływanie, czy tylko na rower, czy tylko na jakąś tam część biegania, to zawsze można pisać i można wpadać do mnie. Czy ty to będziesz prowadził w jakiejś formie takich daily vlogów, czy jak to będzie wyglądało? Główny taki content leci na Facebook, Instagram, czyli powstają posty z każdego dnia, ale przede wszystkim mnóstwo relacji w tle, więc to takie krótko żyjące powiedzmy treści, ale też staram się nagrywać, zbierać materiał i wypuszczać jakieś vlogi na swój YouTube. Raczej nie mam możliwości operacyjnych czy czasu, żeby robić z tego daily vlogi, każdego dnia montować i tak dalej, ale na pewno będą jakieś takie tematyczne vlogi wychodziły z tego wszystkiego. Okej. Oczywiście dla widzów wszystkie linki do twojego profilu Facebook, Instagram będą w opisie, więc jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, to zachęcamy. Powiedz mi, no bo 365 triatlonów to jest wielkie wyzwanie. Masa energii jest do tego potrzebna i do czego zmierzam. Jestem ciekaw w ogóle, czy tak się orientujesz, ile kalorii dziennie musisz spożyć, żeby wyjść powiedzmy na tym bilansie zero? Jak w ogóle wygląda twoja dieta? No, na tym wyzwaniu to nie będzie aż tak dużo tych kalorii. Myślę, że spożywam około 3500 kalorii dziennie do 4000. Wiesz, poprzednie wyzwanie to było 7000 kalorii dziennie przez cały rok. To już było zupełnie inny poziom. To był właśnie też problem często, co zjeść, żeby w ogóle tyle najeść się, wiesz. Jak zazwyczaj ludzie chodzą i zastanawiają się, czego by tu jeszcze nie zjeść, wiesz, albo z czego zrezygnować, to ja miałem tak, że co tu jeszcze mogę z siebie wrzucić. Wiesz, jak ludzie mają tak, że nie wiem, biorą olej i byle mało, to ja dawaj tego oleju, wiesz, to zawsze będzie ekstra 300 kalorii, nie? Więc... Jak ci się udawało 7000 kalorii przejeść? Nie wiem, ja lubię jeść, więc to nie było jakiegoś większego problemu. Przede wszystkim też trzeba myśleć wtedy o rzeczach, które mają skondensowane kalorie, wiesz. Jadłem mnóstwo czekolady, nie powinienem się chyba aż tak tym bardzo chwalić, ale to było, wiesz, no codziennie jadłem po kilka czekolad dziennie. Wiesz, orzechy, jakieś awokado, steki, czyli wszystko, co ma... Dużo tłuszczu. Nawet nie tłuszczu, co po prostu ma dużo kalorii w mojej objętości. Bo wiesz, jakbym miał jeść sałatki, to bym musiał zjeść, nie wiem, z metr sześcienny sałatki, wiesz. 10 kilo sałaty. A czy dietę sobie układasz sam, czy ktoś ci w tym pomaga? Okej. Wiesz, to jest też to, że od kiedy rozpocząłem to wszystko, czyli wiesz, na początku byłem szefem na szklarni, miałem szkoły ukończone, ogrodnictwa, zarządzania chemią,
zarządzania klimatem na szklarni. Wiesz, to był mój świat wtedy, a do dzisiaj, od tamtego czasu, to jestem no przede wszystkim trenerem, więc ukończyłem kursy szkoły trenerskie, fizjoterapii, dietetyki, ale też właśnie obsługi programów, wiesz, Photoshop, Premiere, montaż, edycja dźwięku, sprzęt fotograficzny, fotografia, filmowanie, księgowość, zarządzanie biznesem, więc jest tak, że żeby wszystko połapać, wszystko robić, to właśnie to nie jest to, co ludzie widzą z wierzchu, że po prostu wychodzę, robię sobie trening i jest coś tam, tylko że naprawdę musiałem bardzo wiele wiedzy zdobyć, bardzo wiele rzeczy się nauczyć i ten trening jest tle połapany wieloma innymi umiejętnościami. Czyli to trochę jak taka sieć pajęcza, że wszystko ze sobą jest w pewien sposób połączone i ty musisz znaleźć to idealne połączenie, żeby to wszystko zagrało w ten sposób, którego oczekujesz. Powiem coś, może to tak nie brzmi, może zabrzmi to trochę tak niefajnie. Myślę, że to nie jest niefajny temat, że to jest tak naturalne, ale to może brzmieć trochę dziwnie, że jest tak, że jak powiedzmy mój przyjaciel chce jechać, jakiś tam przyjaciółka na jakieś zawody, powiedzmy jakieś wyjątkowe, powiedzmy 5 razy Ironman i się do tego przygotowuje, to mówię jej, słuchaj, to, że zrobisz sobie jakiś wynik, że się wytrenujesz, to jest jedno, możesz tam jechać, zrobić, nawet wygrać, w ciszy wrócić do domu i się nic nie stanie. Że musisz myśleć w 2 liniach. Raz, trenujesz, startujesz, wygrywasz, a druga, to jest zupełnie drugi zespół twoich ludzi, że oprócz tego, że sportowo cię ogarniają, to jest nagrywają, postują, publikują, wysyłają notatki prasowe, atakują media, dzwonią, wiesz, bo można zrobić coś, można mieć talent, można spożytkować mnóstwo energii i może to przejść niezauważenie, w ogóle na tym nie zarobić, nikogo tym nie zainteresować, a można właśnie Znaleźć obudować osoby, to. które pomogą ci po prostu w tym, tak? Czy ty kiedyś korzystałeś z pomocy jakiegoś trenera, czy do wszystkiego doszedłeś sam? Tak, na początku pracowałem z trenerami, zanim sam się wyszkoliłem i sam byłem w stanie trenować siebie. Przez długi okres czasu? Około 2 lata. 2 lata, okej. Jak w ogóle taka praca, no bo ty też jesteś trenerem, prowadzisz ludzi. Jak taka praca wygląda? Kto się do ciebie może zgłosić, jeżeli chciałby zacząć korzystać z twoich usług? Każdy, naprawdę każdy, bo więc zaczynając od tego, że nie wiem, że trenuję ludzi, którzy chcą zrobić jakiś tam rekord polski, po ludzi na drugim kraju, którzy przychodzą do mnie i mówią, nigdy nie biegałam, mam 40 lat, pracuję w biurze księgowości i widziałam, że tam koleżanki ode mnie z pracy pobiegły jakiś bieg i chciałabym za rok przebiec 5 kilometrów. I wiesz, zaczynamy od totalnego zera, więc każdy może trafić. Praca jest głównie online, więc to nie jest tak, że tam stoję nad kimś, krzyczę i wiesz, poganiam batem. To jest, Zwłaszcza, że jesteśmy w Holandii, więc mam fajny program do tego, do zarządzania. Te plany są wszystkie online w tym programie. Mamy, wiesz, kontakt mailowy. Mamy dzisiaj zegarki, wiesz, jakieś tam sportowe, więc plan, który ja buduję, praktycznie automatycznie pojawia się u ludzi w zegarku, więc tak naprawdę fizycznie to wygląda tak, że taki mój podopieczny sobie sprawdza, o dzisiaj mam taki i taki bieg, zakłada buty, wychodzi na dwór, wciska zegarek, pisze, o Adrian ma dla ciebie dzisiaj taki plan, teraz 5 minut spokojnie, wiesz, i sobie biegnie później, a teraz 2 minuty przyspiesz do tego tempa, więc to jest po prostu w 100% sterowalne. Pytam je bez przyczyny, bo mamy końcówkę roku, zaraz się pojawi styczeń, więc jakieś takie motywacje noworoczne, na pewno wiele osób będzie chciało coś zmienić w swoim życiu, a to schudnąć, a to zacząć w ogóle jakiś sport uprawiać, dlatego stąd moje pytanie. Ale wróćmy jeszcze bo to mnie bardzo ciekawi, kwestia tego, jak ty się regenerujesz po takich hardkorowych wyczynach. No, zaczynając od tego, że mam jakieś predyspozycje, że mogę więcej. Już jak pracowałem na tych szklarniach, to zawsze tak miałem właśnie, że mogłem wiele więcej niż inni, że tam, gdzie inni padali, to ja po prostu cały czas na pełnych obrotach chodziłem, że
normalne było, wiesz, czy to jakieś sortowanie czegoś, czy kopanie czegoś, czy sadzenie, że po prostu robiłem 3 razy szybciej niż inni. Czy to jest kwestia wytrzymałości, czy to jest kwestia psychiki? Nie wiem. Bo Predyspozycje genetyczne, takie Mhm. fizyczne to na pewno, ale też kwestia psychiki, czyli że wiesz, podstawowa ta różnica w psychice polega na tym, jakie masz podejście do rzeczy. Czy pojawia się problem i mówisz, o nie, znowu problem, ale mi się nie chce, czy coś tam, czy podchodzisz do tego, okej, dobra, pojawiło się, więc jak możemy to obejść, nie? Więc wiesz, jak robi się ciężko, czy to w sporcie, czy to na zawodach, czy to w życiu, czy to właśnie wtedy w pracy i pojawiał się jakiś problem, to nie podchodzę do tego, że wiesz, że teraz jestem załamany i zaczynam rozpaczać, tylko okej, dobra, zaczynamy szukać od razu rozwiązania. Wiesz, ostatnio właśnie rozmawialiśmy w sprawie finansów o tym, że wiesz, że ja mam coś takiego i Aga też tak ma właśnie, że ludzie na przykład teraz rozpaczają, że jest drogo, nie? Że cały czas wszystko drożeje, że benzyna drożeje, że masło drożeje i tak dalej, nie? Tylko, że my nie siadamy, nie zastanawiamy się, o Boże, jak sobie teraz poradzimy, wszystko podrożało, tylko myślimy, okej, dobra, jak zdobyć więcej pieniędzy? dokładnie. Kwestia zmiany perspektywy po prostu, że zamiast... Wiesz, ja ostatnio taki fajny cytat usłyszałem. Odpowiedz sobie na pytanie, czy grasz, żeby wygrać, czy grasz, żeby nie przegrać. No i większość ludzi gra, żeby nie przegrać. Umartwiają się, rozmyślają, co im źle poszło, albo właśnie tak jak mówisz, że to jest drogie, tamto drogie, ale może warto zmienić tą perspektywę i zacząć myśleć, co ja mogę zrobić, żeby zacząć zarabiać więcej na przykład. Co mogę zrobić, żeby samemu ze sobą poczuć się lepiej. Co mogę zrobić, żeby właśnie zmotywować się do tych biegów. To mogę zmienić w swojej diecie, żeby poprawić swój wygląd, żeby zacząć zdrowiej żyć. A to jest tak, o nie, bo tutaj za gruby jestem, to już się nie nadaje do biegania, to wszystko jest teraz takie drogie, paliwo idzie w górę, jedzenie, kryzys, inflacja i w ogóle koniec świata. No a propos sportu, to na przykład jest coś takiego, co mało osób, że to nie jest intuicyjne, więc mało osób sobie zdaje sprawę, a bardzo wyraźnie widziałem to właśnie wtedy, kiedy pracowałem, wiesz, po te 60-70 godzin na szklarni, że to nie jest tak, że ty pójdziesz rano do pracy, wrócisz zmęczony do domu i teraz ty jesteś zbyt zmęczony, żeby cokolwiek zrobić, więc już nie robisz, bo odpoczywasz. Więc idziesz na tą kanapę, czy idziesz, wiesz, do domu, siadasz, odpoczywasz i nadal jesteś zmęczony, albo jeszcze bardziej zmęczony. A jest tak, że jak wrócisz z tej pracy, powiedzmy zmęczony, i pójdziesz sobie na chwilę biegania, pójdziesz sobie na basen, weźmiesz sobie dziecko i coś zrobisz, to wracasz i już nagle masz pełno energii, wiesz, i chce się żyć. Raz, że właśnie, że pobudzisz ten organizm, że coś robisz, że nie zamulasz, że nie siedzisz, a dwa, że masz cel, że wiesz, jak sobie powiesz, że nie wiem, że pójdziesz sobie z dzieckiem do aquaparku, powiedzmy we wtorki i w piątki, to nagle masz ten cel, na coś czekasz, że to nie jest takie życie, które po prostu mija dzień za dniem, tydzień za tydzień, rok za rokiem. Dokładnie, ja mam na przykład tak z siłownią, bo tam po paru latach wróciłem z powrotem na siłownię i mam tak, że ja pracuję od 5 do 14 i wiem, że jakbym po pracy wrócił do domu, rozsiadł się, to już bym się na tą siłownię w życiu nie zebrał. Więc ja po prostu jeżdżę od razu po pracy na siłownię. Wracam po prostu do domu po godzinie tam 16:30 i mam po prostu wszystko odhaczone, bo wiem, że zrobię to jednym ciągiem, a nie zmotywowałbym się, gdybym wrócił do domu i powiedział, o dobra, to ja sobie pójdę na siłownię na godzinę 19. To by się nie wydarzyło po prostu. Czy stosujesz jakieś metody tak zwanej odnowy biologicznej, wracając jeszcze do twoich tych hardkorowych wydarzeń? Nie stosuję żadnych, wiesz, Żadnych masaży, Znaczy, bardziej w kryzysie, że tak na co dzień nie, nagle jak coś się stanie, to tak, to jest telefon do fizjoterapeuty, szukanie masażysty, ale tak na co dzień w takim normalnym przebiegu nie. Jakie masz plany, cele sportowe na najbliższe, nie wiem, miesiące, lata? No teraz mam te wyzwanie, więc to jest cały rok przyszły. Tak naprawdę ja, jeżeli chodzi o sportowe cele, to zrobiłem to, co chciałem. Chciałem zrobić ten rekord Guinnessa, chociaż oficjalnie, ostatecznie nie mam tego rekordu. Tam raczej takich prawnych, finansowych
kłótni pomiędzy mną a organizacją. Jakby przepisowo wszystko zostało wykonane, wszystkie dowody zebrane i tak dalej. Bardziej trochę o pieniądze się pokłóciliśmy. Więc to mam odhaczone. To było moje pierwsze marzenie zrobione. Teraz mam dużo takich innych rzeczy, czyli jest cała masa różnych zawodów, o których zawsze marzyłem, które chciałem zrobić. Na przykład nie mam już czegoś takiego, że nie wiem, że muszę coś wygrywać, że muszę być pierwszy, najlepszy, najszybszy. Chociaż to zawsze jest miłe. To, wiesz, człowiek jest człowiekiem i zawsze łechce ego, jak coś wygrywasz, jak stoisz na podium, jak ci wszyscy gratulują, nazywają cię mistrzem. Marketingowo dla mnie to też jest bardzo ważne, żeby jednak gdzieś tam czasami coś wygrywać, bo to przykuwa uwagę. Dużo się bawić, dużo spędzać czasu z ludźmi, to jest dla mnie bardzo ważne. Zacząłem tutaj w Holandii chyba o tym muszę też powiedzieć, jeżeli już nagrywamy ten podcast i jest właśnie skierowany też przede wszystkim do ludzi mieszkających w Holandii, więc chciałem wam powiedzieć, że istnieje tutaj grupa Polacy biegają w NL. Biegają już też tylko z nazwy, bo tak naprawdę zaczęło się od biegania, a są dosłownie pasjonaci wszystkich możliwych sportów. Jest nas prawie 2000 osób. Jest to też fajna grupa, fajne miejsce, wiesz, w świecie Facebooka, nie takie jak inne, gdzie tam napiszesz coś i cię ludzie ocenią, skrytykują, jakkolwiek, że to po prostu jest rodzina, wiesz. My się spotykamy na zawodach, robimy jakieś wspólne rzeczy, projekty. Kiedyś, wiesz, bardzo dużo ja robiłem, czy 100 maratonów 100 dni, czy triatlon wokół Holandii i po prostu ta grupa się zbierała i w przyszłości też zamierzam coraz więcej tego robić. Robić rozrywkę właśnie dla Polaków uprawiających jakieś sporty w Holandii, organizować różne wyzwania i przygody. I to są moje główne cele, wiesz, rozwijać się jako trener na pewno coraz bardziej w tym kierunku i robić jak najwięcej takich prospołecznych, fajnych wydarzeń sportowych. A jeżeli chodzi o sport, czy da się jeszcze osiągnąć coś więcej? Wiesz, zrobiłem triatlon wokół Ziemi. Teraz nie wiem, na Marsie. Też jakiś czas temu zauważyłem twój post na Facebooku odnośnie... to miał być serial Netflixa, tak? No... We serial współpracy chyba z dokumentalny, Netflixem, tak, serial dokumentalny nie tylko o tobie, ale chyba jeszcze tam 3 inne osoby były, 2? To ewoluowało. Na początku było tak, że byłem na tych w ogóle zawodach. opowiedz coś o tym, bo jestem ciekawy i dlaczego... Zaczęło się od tego, że w dlaczego to nie Szwajcarii wyszło? byłem na zawodach, które jakby były popularne, wiesz, główne media o tym mówiły. Byłem ja, Robert Karaś i Tomasz Luz wtedy na tych zawodach. Więc bezpośrednio po tych zawodach odezwał się do mnie producent filmowy czego to było? Z Viaplay na początku? Nie, na początku z HBO Max. Więc chciał tam zrobić serial, film dokumentalny o tych zawodach, o nas. Jakoś to nie wyszło. Później zjawił się reżyser, który chciał dla Viaplay zrobić serial dokumentalny o moim wyzwaniu. A później znowu też zjawił się inny producent z Netflixa, który chciał zrobić serię, albo film dokumentalny. Okej, czyli to było ich kilku, tak? Różnych organizatorów. Tak. No, ja sobie cenię jakby niezależność bardzo, ale też szczerość i jakieś takie moralne i etyczne normy przekazywane, więc jakby skracając temat do minimum, to jest coś takiego, że ja zawsze im mówiłem, że ja jestem chętny na każdą współpracę, stworzenie jakiegokolwiek dokumentu, serialu, czegokolwiek, nawet niefinansowo jestem w stanie nawet zrzec się wszystkich tantiemów, możliwych zarobków z tego czegokolwiek. Jeżeli ktoś mi przedstawi dobry plan, czy to będzie prospołeczne, jak to będzie służyło ludziom, czy człowiek, który obejrzy to, dostanie coś z tego, że jego życie się zmieni na lepsze. Czyli nie może być żadnych kontrowersji, wiesz, rzeczy typu fame, MMA, walki, kłótnie, budowanie jakiejś narracji. Wiesz, jeżeli ja robię jakieś wyzwanie, powiedzmy, i ono wygląda tak rzeczywiście, to nie chciałbym, żeby ktoś przychodził i zaczął to reżyserować, więc może dzisiaj powiedz, że boli cię piszczel, bo wiesz, bo od 3 dni nic się nie dzieje, nie? Czyli to też chcieli, powiedzmy, zrobić trochę z tego taki reality show? No tak jest. No niestety, wiesz, patrząc na to, co w mediach
osiąga największe zasięgi, no to kontrowersje, wiesz, jakieś kłótnie, seks, bijatyki, przemoc, alkohol. Czy to był główny powód, dla którego ta produkcja jednak nie wyszła, tak? Nie, odmówiłem wszystko. Jeżeli ma być wszystko reżyserowane i ustawiane, no to nie pokazuje ciebie jako, wiesz, takiego, jakim jesteś. Jest też tak, że można właśnie zobaczyć to wszystko, bo postanowiłem zrobić to na własnych zasadach, czyli w jedyny możliwy sposób, jaki mi to umożliwia, wydawanie własnego audiobooka. Więc wydaję audiobooka, e-booka samemu, bez żadnych wytwórni, bez żadnych redaktorów, bez nikogo, kto to cenzuruje. Piszę tam właśnie, mówię, opowiadam w taki sposób, jak to było, wiesz, bez żadnej kalki, bez żadnego kolorowania, bo to jest jedyna możliwość, żeby stworzyć historię taka, jaka była naprawdę. Nie? Znaczy, ty swoimi postami na Facebooku też bardzo dużo informacji ze swojego życia przekazujesz i myślę, że ktoś, kto śledzi na bieżąco, to bardzo dużo rzeczy może się o tobie dowiedzieć. No. Wiesz, cała czy ten audiobook, czy moja historia, czy ta droga, czy wszystko, do czego dążę, bardzo fajnie opisuje tytuł mojej książki, czyli Iloczyn moich słabości, bo wiesz, mamy postacie takie w świecie sportu, czy nie tylko w świecie sportu, wszędzie, takie kreowane trochę po hollywoodzku, czyli znajdźmy kogoś, kto robi coś wyjątkowego, teraz dodajmy do tego mnóstwo PR-u, marketingu, wszystko wyskalujmy, nadajmy temu, wiesz, rażących kolorów, powiedzmy, że to jest mistrz, że to jest człowiek nie do pokonania, o super cechach, że jest mentalnie po prostu nie do zniszczenia, że to jest po prostu wzór, ideał, posąg, grecki Bóg, patrzmy na niego i podziwiajmy i sprzedawajmy i zarabiajmy na tym miliardy. A ja właśnie chcę pokazać to inaczej, wiesz, Iloczyn moich słabości, czyli chcę pokazać całą tą drogę, którą przyszedłem, wraz z tym, jak mi się nie chciało, jak miałem problem, jak tu podjąłem złą decyzję, jak tu się pomyliłem, jak tu zostałem oszukany, jak tu byłem naiwny, wiesz, łącznie z tym wszystkim, wiesz. Czyli z perspektywy, powiedzmy, takiego przeciętnego człowieka. No i też właśnie... I że każdy może żeby właśnie pokazać, żeby ludzie nie myśleli, że ja nie dam rady, bo nie mam tych cech super, nie? Ja nie dam rady, bo mam problem sobie z tym. Ja nie dam rady, bo nie jestem taki. Tylko, żeby pokazać, on z tyloma problemami i z takim shitem w głowie i z takimi słabościami dał radę. I mimo tego dał radę, nie? I tak naprawdę każdy może to zrobić. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wszystko jest kwestią treningu. I wiesz czego? I właśnie tego, co teraz chcę zrobić, czyli mój ten nowy projekt o roboczej nazwie One Step Challenge, One Step Every Day, czyli właśnie każdy może osiągnąć wszystko, jeżeli będziemy każdego dnia robili jeden mały krok do przodu. Ja to najprościej mi jest opowiedzieć na podstawie nauki języka. Wiesz, ja zacząłem pracę w jakiejś tam firmie w Holandii w 2008, jak dobrze pamiętam, i przyszedłem tam, no warunki ciężkie, wiesz, te pracownice, które tam pracowały, żadnych praw pracownika, żadnych praw człowieka i ciągle narzekają, że jest ciężko, że szef je wykorzystuje, że nie płaci za nadgodziny, że mieszkają tam po dwie w jednym łóżku, że praca od rana do nocy, że nie ma wody na szklarni. Mówię, okej, dobra, no wiecie, jest ciężko, więc uczmy się języka. Za 2-3 lata znajdziemy sobie inną, będziemy mówić super fajnie po holendersku i każda praca będzie dla nas. Nie, bo nie mam czasu, bo jestem za stara, bo coś tam, nie? Minęło 12 lat w tej firmie mojej. Po 12 latach one nadal były dokładnie w tym samym miejscu. Na 12 lat to jest 4000 dni, tak? To jest jedno słówko dziennie, gdyby się nauczyły, to już by płynnie mówiły, wiesz, po holendersku. Więc jeżeli zrozumiemy, że robienie jednego kroku dziennie, jakiegokolwiek, przybliża nas do celu, to tak naprawdę w momencie, kiedy wdrożymy tylko jedną zasadę, że każdego dnia będziemy robili jeden krok, to już jesteśmy na mecie. Nie wiemy, czy dzisiaj, czy za rok, czy za 5 lat. Ale na pewno jesteśmy bliżej niż nie robiąc nic. Wiesz, co nas paraliżuje? Też czas. Ja w 2016 podjąłem decyzję, że zrobię rekord Guinnessa. I dałem sobie na to 8 lat. 7 lat jak zaczynałem, nie? I większość ludzi to paraliżuje, bo sobie myślą, bo ja bym chciał coś do lata,
do przyszłego tygodnia, wiesz, za miesiąc, nie? Ale mało kto sobie pomyśli, a może dzisiaj zacznę i za x lat będę to miał, bo jeżeli dzisiaj nie zacznę, to za x lat będę i tak w tym samym miejscu, co teraz. Dokładnie, nic nie zmieniając, oczywiście. A zauważ, że często ludzie mówią, kurczę, to było tam w 2015 roku, to już 9 lat temu, ale ten czas szybko minął. Ale gdyby wtedy zaczęli, takie rezultaty by już mieli teraz. Tak jest wszystko właśnie odkładane i brak motywacji, brak czasu, wszystko jest spychane na dalszy plan i później jest marudzenie. Czy uważasz, że twoje wyczyny czasem mogą być niezrozumiałe dla innych osób? Tak. Czy w ogóle spotkałeś się z takimi głosami? Znaczy, niezrozumiałe. Znaczy, a jak chcę zrobić? Jak chcę przede wszystkim motywować ludzi? Więc tu się rodzi pierwsze niezrozumienie, że ludzie mówią, a po co ci ten wyczyn, a po co tyle kilometrów, a czy to jest zdrowe, a czy to w ogóle jakbyś był dobry, to może jeść na olimpiadę, wiesz. Ludzie nie rozumieją, że ten sport, że te wyzwania to jest tylko narzędzie. Że to tak naprawdę nie chodzi. Mógłbym robić cokolwiek. To jest tylko coś, co ma skoncentrować spojrzenia ludzi. A tak naprawdę chodzi o to, żeby przemycać przy okazji tego wszystkiego myśli, motywować ludzi, inspirować ludzi, żeby dodawać ludziom energię na co dzień. I to jest naprawdę bez znaczenia, czy ja zrobię ten rekord Guinnessa 365 triatlonów, czy zapuszczę najdłuższe paznokcie, czy cokolwiek. Wiesz, że to ma tylko być czymś, co ma sfokusować ludzi. Więc robię sobie ten sport, bo w tym jestem dobry, to mi wychodzi, tutaj wygrywam jakieś zawody, tu wiesz, osiągam dobre wyniki. To jest fajne. Sport też jakby pozwala fajnie pracować nad ciałem, nad zdrowiem. I to jest super, więc jak najbardziej polecam. Więc tu się rodzi pierwsze niezrozumienie, że ludzie nie zauważają tego, co robię naprawdę, czyli tej całej społecznej misji, tylko koncentrują się na tych pojedynczych aspektach, wiesz, czy dobrze biegam, czy dobrze krok robię, wiesz, co tak naprawdę to jest wszystko bez znaczenia, nie? W tym wszystkim. Inne niezrozumienie to jest w ogóle dużo jest ostatnio właśnie rozmawiałem, że bardzo często dostaję pytania, które dla mnie brzmią jak pytania, które zadają dzieci, na które ciężko jest odpowiedzieć, że wiesz, ludzie zadają mi pytania, które ja odbieram, czy rozumiem jak, dlaczego koń nie je fortepianu? No, wiesz, dlaczego, wiesz, no, ktoś się mnie pyta, a czy to jest interesujące? A jaka jest odpowiedź Zależy na to? dla kogo. No właśnie, co to znaczy, co to jest w ogóle za pytanie, czy to jest interesujące? Wiesz, dla kogoś jest interesująca opara, a dla kogoś jest, wiesz, popek interesujący, nie? Wiesz, no, w świecie, w którym się obracam, jakby też muszę się zmierzać codziennie z hejtem ogólnopojętym. No, może nawet nie z hejtem, co po prostu z właśnie niezrozumieniem, zadawaniem pytań. Też bardzo dużo ludzi zapomina o wstawianiu dwóch słów, moim zdaniem. Bo wiesz, można naprawdę mieć każde zdanie i można powiedzieć, to jest głupie. To jest bez sensu. Można powiedzieć, moim zdaniem to jest głupie. Okej, dobra, twoim zdaniem może to być głupie, nie? Moim zdaniem to nie jest rekord. Moim zdaniem to nie jest triatlon. Okej, to jest fajne, nie? Ale powiedzenie, to nie jest triatlon, to nie jest fajne, to jest złe, czy coś, to jest, wiesz... Czyli ludzie jakby bardziej próbują... subiektywnie to potraktować. A właśnie, jak jest u ciebie z tą presją medialną? Czy czujesz taką? Nie. Był taki moment, że te media jakoś tak strasznie skupiły się wokół ciebie i faktycznie nie dawały ci spokoju, czy nie miałeś takiego momentu? Nie, aż tak to nie. Chyba nie ten poziom. Wiesz, jest dwie rzeczy tu chyba można powiedzieć. Pierwsze, że nigdy nie czułem stresu ani presji, czyli od pierwszych wywiadów, czy to był, wiesz, obojętnie co, czy to mógł być TVN, czy to było radio, czy wejścia na żywo, czy nawet holenderska telewizja i musiałem po holendersku gadać. To chyba jedyna rzecz, która mnie do tej pory w podcastach, czy w tego typu wywiadach stresowała, to, że musiałem czasami po holendersku w pełni i zawsze miałem taki stres, że wiesz, że wat blief, wiesz, nie?
I to tylko mnie stresowało, że zawsze miałem ten luz, wiesz, że nie mam czegoś takiego, że nie wiem, że zaprosi mnie ktoś znany, czy będę, wiesz, nie wiem, z Ewą Drzyzgą siedział czy coś i że ludzie się stresują, Boże, jak ja wypadnę, czy dobrze wyglądam, czy mi się głos załamie, o czym powiedzieć. Tylko tak miałem zawsze, że wiesz, że przychodzę jak do ciebie, po prostu wpadam, biorę kawę, mówię to wiesz, włączaj mikrofon, gadamy, więc to jest fajne. I to jest chyba możliwe wtedy, kiedy właśnie jesteś tak transparentny, że nie jesteś jakimś aktorem w jakiejś roli i się zastanawiasz, wiesz, że idzie ileś wątków i ty się zastanawiasz, co PR-owo powiedzieć, co tu się spodoba, a może ci nie powinni tego słyszeć, a tu chcesz się wykreować na to. Tylko kiedy przychodzisz, po prostu gadasz, wiesz, jest pytanie, odpowiedź i sobie nie musisz o tym wszystkim myśleć, więc to daje fajny luz, że właśnie te wywiady podchodzą fajnie. Na przykład śmieszne było to, że ja jakby nigdy za bardzo nie oglądałem telewizji, wiesz, oglądam jakieś tam podcasty na YouTube, więc na przykład jak spotkałem gościa z Astrofazy na żywo, to byłem bardziej zajarany niż spotkałem jakiś, wiesz, nie wiem, Tomasza Karoloka na przykład, bo go nie znałem, w ogóle nie poznałem człowieka, więc zupełnie był inny świat, że poznawałem ludzi z mediów, gdzieś tam z TVN-u, czy z RMF, czy z kogoś i po prostu dla mnie to byli totalnie nieznani ludzie, gdzie, wiesz, jak ja dostałem zaproszenie do kanału sportowego, to się zastanawiałem, co to jest w ogóle, wiesz, czy co ktoś to ogląda. No, ogląda. Zresztą teraz już się nazwa zmieniła chyba na Kanał Zero. Znaczy, to są Że dwa różne dwa kanały. różne, tak, oni się tam rozdzielili. Jeszcze takie pytanko, czy zdarzyło ci się w ogóle ryzykować własnym zdrowiem dla sportu? Nie, nigdy. Nie trenowałeś nigdy, czy nie brałeś udziału pomimo jakiejś kontuzji? W ogóle słowo kontuzja to jest dziwne słowo. Nawet się nie da zdefiniować, czym jest kontuzja tak naprawdę. No czym jest kontuzja? Uniwersalną decyzję. Może podaj krótko. Taką moją, no, że coś ci boli, coś ci dolega, coś jest Okej, to jak boli cię nie ząb, tak. to nie możesz biegać? No możesz. Więc wiesz, raczej no kontuzja jest bardzo, wiesz, no jakbym miał złamaną nogę, to bym nie mógł biegać anyway, nie? Ale jest tak, że z biegiem lat, jak trenowałem, nabierałem gigantycznego doświadczenia, jednocześnie się bardzo dużo szkoliłem. Szkoliłem się nie tylko, wiesz, w trenowaniu, ale i w fizjologii człowieka, w anatomii, fizjoterapii i im bardziej to wszystko znałem, tym bardziej łatwo mogłem rozumieć swoje ciało i podejmować decyzje, że tam, gdzie inni biegną i mówią, aha, boli mnie kolano, chyba powinienem przestać. A ja sobie wiem, okej, to jest ITBS, to jest z boku, to jest po prostu naprężone pasmo biodrowo-piszczelowe, tego się nie da pogorszyć, to po prostu będzie kuło, to będzie bolało, to po prostu nie da żyć, ale to nie sprawi, że mi coś pęknie, że coś zniszczę, że zostanie jakiś na stałe uraz, że to po prostu jest stan zapalny, że to jest jakbyś wgniatał palec w tkankę miękką, że to będzie denerwować, ale to, że nie będę kontynuował bieg, nie sprawi, że to będzie eskalować. Że po prostu mogę zacisnąć zęby, wytrzymać ten ból i dobiec. A czy miałeś kiedykolwiek znowu- jakiś taki poważny uraz? Poważnych nie. Znaczy, na przykład mam takie, właśnie może przez tą znajomość, że na przykład znowu biegnę i czuję, że boli mnie ścięgno Achillesa, że zaczyna skrzypieć i jest stop. Nieważne, mogę biegać na jakimś wyzwaniu, gdzie mam dzisiaj przebiec maraton, przyjechali ludzie z całej Polski do Wrocławia ze mną biegać, mi skrzypi ścięgno Achillesa, mówię, nie, przepraszam was bardzo wszystkich, możemy iść na kawę, możemy sobie wspólnie posiedzieć, pogadać, ale no nie będę dzisiaj biegał, bo po prostu wiem, że ścięgno Achillesa to jest coś, co jak przegapię, to będę rok bez biegania, więc... Czyli znajomość, no tak, wspomnieliśmy ta sieć pajęcza, że połączenie wielu różnych dyscyplin, wiedzy z różnych źródeł i skoncentrowanie tego Wiesz, jest tak, w że jednym na przykład punkcie. Bardzo często jest tak, że ludzie biegający, amatorzy, którzy biegają, piszą do mnie, wiesz, komentarz po treningiem, no dzisiaj wyszedłem, zaczęło mnie boleć kolano i wróciłem. Uwierz mi, że 90% ludzi, którzy pracują w IT, wychodzą i zaczynają ich boleć kolana. Że to jest, no jak siedzisz, nie wiem, 8-10 godzin przy komputerze, więc się musisz dobrze rozgrzać. Na początku, wiesz, po 5 minut to przechodzi. Jakby to też nie jest, wiesz, broń Boże, wskazówka, że jak boli cię kolano, to teraz biegaj i to olej, nie? Bo to mogą być różne przyczyny. Tylko jakby, że istnieje jakby poziom wiedzy, którą można zdobyć i wyczucia własnego ciała, że zaczynasz rozumieć, że
że te kontuzja, a kontuzja to jest bardzo taki płynne, że wiesz, że nie wiem, zapalenie ścięgna Achillesa to jest coś, z czym nie można biegać. Ból, łękotki, czy gdzieś tam ścięgien jakiś w kolanie, to jest coś, że to może tylko lekki basen i rower, ale nie na niskich kadencjach, wiesz. Że to jest bardzo takie, wiesz, ruchome, nie? Że to nie jest jak praca, że że masz grypę, czy masz złamaną rękę, to jest L4 i nic nie robisz, nie? Że ten sport można szukać jakichś alternatyw, coś tam dalej robić, wiesz. Ja miałem właśnie Achillesa, kiedyś stan zapalny, taki długi, za 3 miesiące to trwało i się okazało, że spokojnie na rolkach mogłem jeździć, że te rolki usztywniają fajnie tą nogę i dalej mogłem sobie kontynuować, czyli płuca, serce, wiesz, kardio, wszystko mogłem normalnie robić porządny, intensywny trening, a nie obciążałem i nie pogarszałem sobie tego. A czy nie jest tak, że czasami nawet ludzie zapominają o jakiejś rozgrzewce? To zawsze ja też zapominam. To się wytnie. Nie, ale... Nie trzeba tego wycinać. Wiesz, a to też jest ciekawa sprawa, bo wiesz, zobacz, że jakby pochodzę z 2 różnych światów teraz, nie? Czyli wiesz, ten na szklarni i ten teraz, gdzie układam plany, gdzie montuję, gdzie siedzę przy biurkiem. I dzisiaj, jak będę siedział kilka godzin nad mailami, wstanę, to na początku czuję się, jakbym miał z 80 lat. Więc jakbym miał wstać, wyjść i zacząć biec sprintem, to pewnie bym sobie nogi połamała, bo wiesz, poplątałbym się. Ale pamiętam takie sytuacje, jeszcze jak pracowałem na szklarni, wiesz, rano 4:40 się budziłem, wsiadałem na rower, jechałem na tą 6 do roboty, tam cały dzień ciągnięcie węża, jakieś kopanie, chwasty, coś tam, wiesz, cały dzień mocno fizycznie. Wsiadałem na rower, wracałem do domu, szybki prysznic, jechałem na siłownię i zacząłem od razu biegać, a ten facet mówił, a może jakaś rozgrzewka? Ja mówię, nawet Mi już nie nic trzeba. nie mów, nie? Jestem już tak rozgrzany. Od 6 rano się rozgrzewam. Więc wiesz, to też jest takie, wiesz, bardzo płynne, nie? Myślę, że tak powolutku będziemy zbliżali się do końca, bo jeszcze zrobimy sesję zdjęciową. Takie 2-3 pytanka jeszcze na koniec. Czy masz jakieś pasje, jakieś hobby, które nie są związane ze sportem? W ogóle dzisiaj mój cały świat to jest sport, ale jest coś, co bardzo lubię. Właśnie co tak opowiadam o tym, jak ten montaż, nie? Uwielbiam Excela. W ogóle się dowiedziałem chyba 2 dni temu, że istnieją mistrzostwa świata w Excelu. No i wygrał to Polak w ogóle swoją drogą ostatnio. Więc to teraz mi tkwi w głowie. Mówię, może jak skończę ten sport, to zostanę mistrzem świata w Excela. A jakieś twoje największe marzenie, ale nie związane ze sportem? Boże, ja chyba już nie mam marzeń, kiedy zrobiłem to. Nie mam takich konkretnych takich punktów. Mam takie, że po prostu, wiesz, mam dużo takich zwyczajnych życiowych, że na przykład chciałbym nie mieć minusów na kontach. Że stan, w którym mam kredyty do spłaty, mnóstwo, wiesz, rat za samochód, za tamto. Chciałbym na przykład dojść do momentu, gdzie mam 0. Gdzie nie to, że nie takie 0, że obracam dużymi pieniędzmi, jest fajnie i sobie żyję, tylko że jak spojrzysz na wszystko, na kredyt, hipotekę, wszystko to jest na 0. Także, że mógłbym na przykład powiedzieć sobie, 2 miesiące nic nie robię. Po prostu nic, nie? Czyli ten spokój psychiczny taki. Bo teraz jestem właśnie w takim stanie, że mam znacznie więcej niż kiedykolwiek. Powiedzmy, mam kilka razy więcej niż jak miałem na szklarni. Tylko, że to jest takie ciągłe, wiesz, szybsza bieżnia, nie? Wiesz, że wskoczyłem na bieżnię, która pędzi i już się nie można za bardzo zatrzymać. Więc ta presja, te ciągłe, wiesz, więcej, szybciej, dalej, wiesz, jest. Chciałbym spędzać więcej czasu właśnie czy z Agnieszką, czy z Bobasem. Coraz więcej mieć czasu na podróże. Wiesz, no teraz jakby będzie to wyzwanie roczne, więc tych podróży będzie, nie? Biegać tam, robić triatlon, tak? A na przykład czasami sobie wyjechać, bo tak naprawdę ostatni raz na takich wakacjach, które nie są związane z jechaniem w miejsce, gdzie mam zawody, to miałem w 2014 roku. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać swojemu synowi jako, powiedzmy, taką największą lekcję życiową? Tak, no. Coś, co na przykład będzie mógł sobie, chociażby to wideo puścić za 10-20 lat.
Kurde, nie mam teraz tego ubranego w słowach, bo chyba do tej pory miałem to w myślach, więc może to wyjść pokracznie teraz, jak będę to wypowiadał. E, Wiesz, niektóre rzeczy i myśli są trochę jak mgła albo chmury, które gdzieś tam mamy w głowie, one sobie wiszą, a jak próbujemy je wypowiedzieć, to trudno jest. Ale wiesz co? Jest coś takiego, co bardzo mocno podczas tego wyzwania rocznego mi wisiało w głowie, że jest tak, że świat zawsze stara się cię wpasować w takie ramy i normy, nie? Bądź taki, rób to, dbaj o to, bądź miły, bądź nie wiem, coś tam, nie? No i wiesz. I, i bardzo często zaczynamy żyć życiem, starając się być dla ludzi, dla rodzin, dla przyjaciół, a bardzo ważne jest spojrzeć się na siebie, czego ty naprawdę chcesz. Bo może się okazać właśnie, że przeżyjemy całe życia, wiesz, ludzie żyją całe życie, będąc dla kogoś, nigdy nie będąc dla siebie. I chciałbym, żeby w każdym momencie właśnie Dawid zastanawiał się, czego ja chcę. Gdzie chcę jechać na wakacje tak naprawdę? Co chcę zrobić z wolnym czasem? Do kogo chcę dzisiaj zadzwonić? Wiesz, z kim chcę spędzić dzisiaj wieczór? Żeby zawsze się zastanawiać, czego ja naprawdę chcę dzisiaj. I warto się w życiu w pierwszej kolejności skupić na sobie? Tak, i to jest pozornie może wydawać się to, wiesz, egoizmem, ale tak naprawdę wtedy stajemy się ludźmi super wartościowymi dla innych, z którymi inni chcą być, bo jesteś zadowolony, bo jesteś pewny siebie, bo jesteś szczęśliwy, bo masz zawsze uśmiech na twarzy, bo ty jesteś szczęśliwy. Oczywiście nagle się okaże, że 90% ludzi, których do tej pory znałeś, może już nie chcieć ciebie, bo nagle stajesz się jakiś inny, bo do tej pory byłeś przewidywalny, że zawsze dla nich jesteś, zawsze im pomożesz, zawsze coś tam, więc oni nagle mogą cię zostawić, ale pojawią się inni, którzy powiedzą, ej, lubię tego nowego, wiesz, Adriana, tego nowego Dawida, wiesz, i z takim chcę być. I nagle możesz być sobą, możesz być ze sobą szczęśliwy i mieć też ludzi, którzy to akceptują i nie ma chyba lepszego poczucia na świecie. Super. Myślę, że to będzie taka myśl podsumowująca nasz dzisiejszy podcast. Ja ci bardzo dziękuję za przyjazd praktycznie na drugi koniec Holandii. Wszystkie linki oczywiście umieszczę w opisie filmu, także widzowie będą mogli zerknąć i prześledzić twoje social media. Zachęcam do zostawienia komentarza, czy coś ciekawego, inspirującego udało wam się wynieść z dzisiejszego podcastu. I cóż, Adrianie, my teraz zrobimy krótką sesję zdjęciową, tak żeby było na miniaturę. Czy jest coś takiego, złota myśl, odezwa do narodu, którą chciałbyś tak na koniec jeszcze przekazać? Nie, myślę, że już powiedziałem chyba 2 rzeczy, z którymi chciałbym was zostawić, czyli wpadajcie na Polacy Biegają w NL i dołączajcie do grupy. Na pewno znajdziecie tam masę inspiracji. I druga rzecz, no będę cały 2025 od stycznia do grudnia uprawiał swoje wyzwanie, swój challenge. Czujcie się naprawdę zaproszeni. Wiesz, dużo osób ma takie coś, bo to jest Adrian, bo nie wiem, czy można do niego zadzwonić. Wiesz, ja bardzo często mam tak, że mój support podchodzi do mnie i mówi, ej, wiesz, bo tam dziewczyna się pyta, czy może z tobą zrobić zdjęcie. Mówię, what? Mówię, nie podchodzi w ogóle, cześć, jak masz na imię, wiesz. I tak samo mój dom jest otwarty, wiesz, wpadajcie, wiesz, to nie jest, nie wiem, nie jestem jakimś celebrytą, Bóg wie kim, po prostu piszcie do mnie na social media, można wpaść, przynieście jakiegoś dobre ciasto i sobie pobiegamy, coś porobimy, można się wykąpać, rzeczy zostawić, po prostu wszystko jest, wiesz, familii. Jest, tak jest. Super. Dziękuję ci bardzo za przyjazd i życzę sukcesów. Dzięki za wywiad.